Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Tomasz Mleczek, jestem kuratorem wystawy z Norymbergi do Mediolanu szlakiem najlepszego uzbrojenia Europy nowożytnej. Tematem dzisiejszego wykładu będzie uzbrojenie Armii Koronnej oraz Armii Wielkiego Księstwa Litewskiego w bitwie pod Orszą 1514 roku. Bitwa ta uchodzi za jedną z największych bitew lądowych XVI wieku. Po stronie polsko-litewskiej wystąpiła zarówno Armia Zaciężna, jak i Pospolite Ruszenie. Obie te formacje różniły się oczywiście uzbrojeniem i wyszkoleniem i dzisiaj postaram się Państwu przybliżyć i jak najbardziej opowiedzieć o wszelakich ciekawostkach związanych z detalami uzbrojenia zarówno strony Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i strony polskiej. Szanowni Państwo, Armia Koronna, która walczyła pod Orszą, to armia zaciężna. Zygmunt III zorganizował około 30 000 ludzi, którzy stanęli na polach Orszy pod dowództwem wielkiego hetmana litewskiego Konstantego Ostrockiego. Około 3000 zaciężnej piechoty, około 5000 zaciężnej jazdy, artyleria, a także jazda ziemska ze strony litewskiej. Głównym źródłem, które będzie nam pomagało w opisywaniu uzbrojenia, będzie oczywiście obraz Bitwa pod Orszą, który przedstawia z detalami uzbrojenie zarówno polsko-litewskiej strony, jak i moskiewskiej. Moskiewska może będzie tematem jakiegoś przyszłego wykładu. Dzisiaj skupimy się na stronie polsko-litewskiej. Tak jak mówiłem, po stronie polskiej, czyli po stronie koronnej, wystąpiła armia zaciężna, dobrze uzbrojona, armia zawodowa, która żyła z walki. System zaciężny zmuszał żołnierzy do dobrego wyszkolenia indywidualnego oraz do posiadania odpowiedniego uzbrojenia, ponieważ było to przepustką do służby na żołdzie królewskim. Jeżeli chodzi o armię Wielkiego Księstwa Litewskiego, można powiedzieć, że mamy do czynienia z pospolitym ruszeniem, czyli szlachtą, która nieco gorzej uzbrojona, nieco gorzej przystosowana do walki, ale także trzeba wziąć pod uwagę specyfikę, z jakim przeciwnikiem na co dzień spotykała się szlachta litewska, z jakim przeciwnikiem na co dzień walczyła. O ile armia koronna niejednokrotnie musiała zmagać się z wojskiem Zakonu Krzyżackiego, z wojskami niemieckimi, które były na żołdzie Zakonu Krzyżackiego, oczywiście także na wschodzie z Moskwą, także na południu z Mołdawią, więc tutaj przekrój uzbrojenia był zupełnie inny. Oczywiście mówimy tutaj od pełnej zbroi płytowej po lekko uzbrojoną husarię XVI-wieczną. Natomiast w Wielkim Księstwie Litewskim zdecydowanie dominowało uzbrojenie o charakterze lekkim bądź średnim, uzbrojenie o charakterze wschodnim, które za chwilkę sobie dokładnie obejrzymy. Jak Państwo widzicie już na pierwszym slajdzie, mamy dużą różnicę. Na pierwszym slajdzie mamy dwóch husarzy lekko uzbrojonych, którzy posiadają tarczę jako uzbrojenie ochronne, jako uzbrojenie zaczepne, lekką kopię oraz szable. Oczywiście husaria kojarzy nam się ze skrzydlatymi jeźdźcami, którzy święcą swoje triumfy w XVII wieku. Natomiast początki husarii w Polsce to początek wieku XVI. Pierwsze listy przypowiednie, które pokazują nam dokładnie zaciągi wojsk, wspominają o jeźdźcach, którzy służą po husarsku. Co znaczyło słowo husarz? Skąd ono się wzięło tak naprawdę? Pierwsi tacy jeźdźcy, lekko zbrojni, walczący przy pomocy tarczy i lekkiej kopii oraz szabli, pojawili się na Bałkanach już w XV wieku. Nazywano ich gusar, rozbójnik. Terytorium bałkańskie pocięte górami, lasami, strumieniami było terytorium trudnym. Ciężkie uzbrojenie było bardzo niewygodne. Stąd okazało się, że właśnie lekko uzbrojony jeździec na lekkim koniu, bardzo zwrotny, wytrzymały, który może przemierzać duże odległości, znacznie lepiej się sprawdza niż ciężko zbrojny rycerz. Husaria ta z Bałkanów przewędrowała na Węgry, z Węgier do Królestwa Jagiellonów i okazało się, że husaria jest bardzo skuteczną jazdą. To też zaczęto coraz częściej rezygnować z ciężkiego rycerstwa na korzyść lekkozbrojnej husarii. Proszę zwrócić uwagę
na drugą część slajdu, gdzie mamy oczywiście klasycznie ciężko zbrojne rycerstwo ustawione w szyku. Rycerze są zakuci w stal od stóp do głów. Niektórzy mają zbroje renesansowe już zdecydowanie ze względu na swoją konstrukcję, ale niektórzy jeszcze mają zbroje, które posiadają elementy gotyckie, czyli można powiedzieć z poprzedniej epoki, z epoki późnego średniowiecza. Za chwilkę zagłębimy się w te detale. Chciałem tutaj dodać, że o ile listy przypowiednie i potem popisy wojsk koronnych detalicznie określają uzbrojenie żołnierzy, maści koni, jakość uzbrojenia, czy żołnierz służył w uzbrojeniu kopijniczym, czyli ciężkim, czy strzelczym, lżejszym, to o tyle mamy tutaj problem z dokumentacją po stronie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jeden z niewielu popisów, który został wydany, to jest popis z 1528 roku, który określany jest mianem pokonnego w takim slangu historyków wojskowości, czyli w zasadzie podana jest ilość koni, z jaką służył szlachcic, a nie jakość uzbrojenia, którą posiadał, oraz jakość uzbrojenia jego pocztowych. Natomiast właśnie popisy koronne, te wszystkie detale nam są w stanie przekazać. I już pokazuję Państwu kolejny slajd, na którym mamy ciężko zbrojną chorągiew zakuta w stal. I obok tego slajdu, który oczywiście prezentuje nam fragment obrazu Bitwa pod Orszą, obraz ten został namalowany przez artystę z kręgu Lukasa Kranacha. Powstał prawdopodobnie między 1520 a 1530 rokiem jako pamiątka po tym wspaniałym zwycięstwie, jakim była Wiktoria Orszańska. Obok fragmentu obrazu mamy rycerza, który na co dzień, mamy pełną zbroję rycerską i pełną zbroję konia, te eksponaty na co dzień znajdują się w Muzeum Stibert we Florencji. Proszę zwrócić uwagę na podobieństwo uzbrojenia. Uzbrojenie jest dokładnie z tej samej epoki. Mógłby tak wyglądać rycerz w bitwie pod Orszą. Koń również tutaj posiada swoją zbroję, ale zacznijmy od zbroi ludzkiej. Zbroja w XVI wieku można powiedzieć, dochodzi do swojego apogeum, jeżeli chodzi o technologię i konstrukcję. Płatnerze XVI-wieczni, mając doskonałe narzędzia, potrafiąc doskonale obrabiać metal, doszli do perfekcji w wykuwaniu uzbrojenia ochronnego. W porównaniu z elementami gotyckimi zbroje renesansowe są oczywiście dużo bardziej anatomiczne, jeżeli chodzi o kształt. Zmienia się przede wszystkim hełm z salady, która w średniowieczu była jednym z najpopularniejszych modeli hełmu, jeżeli chodzi o szczególnie drugą połowę XV wieku. Przechodzimy w przyłbicę typu nowego, hełm anatomiczny do głowy o kształcie kulistym z ruchomą zasłoną i oczywiście pełna zbroja, która też różni się kształtem. W średniowieczu kształt był bardzo elegancki, dostosowany do mody średniowiecznej. Bardzo smukłe proporcje, duże wcięcia. Można powiedzieć, że zbroja miała podkreślać ideał męskiej urody. W renesansie, już na początku XVI wieku, zbroja zaczyna przyjmować mocny kształt, bardzo zbliżony do ludzkiego ciała. Zbroja nie przeszkadza w ruchach, stara się właśnie osłonić ciało i jak najbardziej zapewnić mobilność rycerzowi na polu walki. Bardzo popularnym modelem zbroi w XVI wieku, szczególnie w pierwszej ćwierci, były zbroje tak zwane maksymiliańskie. Jak przyjrzymy się dokładnie z bliska rycerzom, którzy znajdują się w szyku bojowym na obrazie Bitwa pod Orszą, jak i rycerzowi, który znajduje się, a właściwie zbroi rycerskiej, która znajduje się w Stibert Muzeum, mamy do czynienia z drobnymi rytowaniami na zbroi, z drobnymi wzdłużnymi wytłoczeniami w postaci rynienek, które właśnie charakteryzowały styl maksymiliański. Oczywiście mówi się, że styl maksymiliański zapoczątkowany został przez cesarza Maksymiliana, który właśnie tego typu zbroje nosił, tego typu zdobienia zamawiał na zbrojach i faktycznie jest w tym ziarno prawdy, ale trzeba wziąć pod uwagę, że tego typu zabieg miał też nie tylko tą zbroję dekorować, ale przede wszystkim ją wzmocnić. Zbroja ryflowana wzdłużnie po prostu była mocniejsza, mogła być elementem lżejszym w stosunku do wcześniejszych zbroi, ale równie mocnym.
I w terminologii uzbrojenia, oczywiście uzbrojenie maksymiliańskie kojarzymy ze zbroją z pierwszej ćwierci do lat 30. wieku XVI, która właśnie posiada te wzdłużne ryflowania. Elementy uzbrojenia kopijnika, czyli ciężkiego jeźdźca służącego wzorem rycerskim, nie zmieniły się tak naprawdę od średniowiecza, od późnego średniowiecza. Mamy hełm, mamy napierśnik, mamy naplecznik, mamy obojczyk pod hełmem, który chroni gardło i wysoką część klatki piersiowej, naramienniki, naręczaki, rękawice, osłony nóg w postaci nabiodrków, nagolennic. Mamy w pełni zakutego w stal rycerza. Ale oczywiście ważnym elementem była osłona dla konia, która także stanowiła po części osłonę dla człowieka, ponieważ głowa konia, będąca na wysokości klatki piersiowej, stawała się wspaniałą tarczą dla jeźdźca, który za tą głową się bezpośrednio znajdował. Uzbrojenie końskie nazywane ladrowaniem w źródłach mamy tutaj typowo XVI-wieczny komplet ladrowania, stalowy nagłówek z kolcem, który miał przypominać jednorożca. Koń ma zasłonięte oczy, tak żeby wzrok nie został uszkodzony podczas walki i elementy kolcze, które chronią podgardle oraz dalsze elementy płytowe, tak jak na obrazie, które chronią zad i boki konia oraz cały nakarczek koński i przedpiersie, które miały za zadanie zapewnić wierzchowcowi bezpieczeństwo. No, trzeba tutaj wspomnieć, że wierzchowce bojowe, specjalnie szkolone, były bardzo drogie. I rycerz, zaciężny, który tracił konia w walce podczas wyprawy, mógł ubiegać się o odszkodowanie za takiego rumaka. Wyszkolenie takiego zwierzęcia trwało kilka lat, dzięki czemu w efekcie mieliśmy konia, który nie bał się wystrzałów z broni palnej, nie bał się szczęku broni, nie bał się ognia i mimo odniesionych ran w walce był w stanie radzić sobie na polu bitwy. Koń bojowy również bronił rycerza. Był w stanie gryźć, uderzać głową, kopać, uderzać ciałem. To zwierzę było przystosowane razem z rycerzem do walki. Tak jak Państwu powiedziałem, na obrazie Bitwa pod Orszą oprócz renesansowych elementów zbroi mamy elementy zbroi gotyckiej. Czemu? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, że uzbrojenie również tak jak rumak osiągało bardzo wysokie ceny, produkowano je dość długo, stąd broń i zbroje, które szlachta czy zaciężni posiadali z lat 90. XV wieku, nie były wyrzucane. Były jak najbardziej używane jeszcze przez przynajmniej kilkanaście do 20 lat, czyli można powiedzieć długość pokolenia i jak najbardziej po prostu stanowiły uzbrojenie, które nawet w popisach określane jest jako uzbrojenie starego typu, jako uzbrojenie archaiczne, ale jako uzbrojenie, które cały czas spełnia swoje obowiązki na polu bitwy. Zwróćmy uwagę na to, jakie elementy o charakterze gotyckim jeszcze pojawiały się na obrazie. Przede wszystkim chodzi o hełmy typu Salada, które, tak jak Państwu mówiłem, od połowy wieku XV są, a nawet wcześniej, od lat 30. wieku XV, są jednym z najbardziej popularnych hełmów w całej Europie. W XVI wieku także wykonywano salady tak zwane maksymiliańskie chociażby, które używano do kompletów zbroi renesansowych, ale cały czas musimy wiedzieć o tym, że hełm ten swoje źródło ma w średniowieczu. Hełmy tego typu były bardzo wygodne, dobrze chroniły głowę, pozwalały po otwarciu zasłony dobrze widzieć. I na pierwszym obrazku, na tym slajdzie mamy rycerza, który podczas przeprawy przez rzekę właśnie uniósł zasłonę od hełmu, ma dobry widok, dobrze oddycha, nie męczy się. Mimo to jest doskonale zasłonięty, ponieważ hełm posiada podbródek, tak zwany żygownik albo hiszpański kołnierz, który chroni jego szyję i brodę. Po zatrzaśnięciu zasłony rycerz ma zasłoniętą całą twarz. Na drugim obrazku również rycerz z profilu, który podniósł zasłonę od hełmu, przygląda się czemuś w dali, prawdopodobnie obserwuje siły przeciwnika, jest doskonale uzbrojony, jego głowa jest doskonale zasłonięta, hełm z podniesioną zasłoną pozwala doskonale widzieć. I na trzecim obrazku również rycerz z podniesioną zasłoną od Salady, spogląda tym razem w dół, pole widzenia ma nieograniczone,
Wszyscy rycerze, jak Państwo widzicie, nie są jeszcze w trybie walki, stąd pozwolili sobie na podniesienie zasłony od hełmu. Tutaj chciałbym Państwu pokazać właśnie z bliska, jak wyglądały salady maksymiliańskie z XVI wieku. To hełm wykonany przez Lorenza Helmschmida, aktualnie znajduje się w Kunsthistorisches Museum, wykonany około 1510 roku. Jak najbardziej byłby to model hełmu, który występowałby w bitwie pod Orszą, jeżeli któryś z rycerzy chciałby używać salady renesansowej właśnie w stylu maksymiliańskim. Proszę zwrócić uwagę, jak wyraźnie widać na nim te wzdłużne tłoczenia, które powodowały nie tylko element wzmacniający, ale także, jak Państwu mówiłem, stanowiły też fragment zdobniczy hełmu. Natomiast te mini ranty, które powstały po tłoczeniu, dawały większą odporność na uderzenia. Hełm nie zginał się, nie ustępował tak łatwo pod ciosami, jak w przypadku hełmu o gładkiej powierzchni. Teraz chciałbym Państwu zaprezentować właśnie typowo gotycką zbroję, taka zbroja mogłaby się znaleźć jeszcze pod Orszą, oczywiście prawdopodobnie u biedniejszych rycerzy, u biedniejszych zaciężnych, bądź osób, które raczej nie dysponowały możliwością zakupu takiej zbroi bądź zamówienia takiej zbroi w najlepszych zakładach płatnerskich. Mimo iż w przypadku tego slajdu mamy do czynienia z jednym z najlepszych rodzajów uzbrojenia gotyckiego, jakie kiedykolwiek powstały. Jest to zbroja arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, wykonana przez Lorenza Helmschmida około 1485 roku. Aktualnie znajduje się w Kunsthistorisches Museum. Pełna zbroja gotycka, kopijnicza, przepiękna. Proszę zwrócić uwagę na kształt. Tak jak Państwu mówiłem, zbroja dopasowana jest kształtem do ciała i podkreśla też męską sylwetkę w taki sposób, w jaki była ona idealizowana w wieku XV, w latach 1480-1490. Długie, szczupłe linie, mocne wcięcia w talii, szerokie ramiona, ale wszystko na bardzo szczupłego, drobnego mężczyznę. I dodatkowo oczywiście trzewiki, które posiadają ten bardzo długi czub. Tego typu buty nazywane były paulanies, ponieważ moda na buty w cywilnym ubraniu pojawiła się w Krakowie. Te długie czuby dowiązywano rzemieniami do kostki, były one zakręcone i ponieważ tak bardzo spodobały się chociażby w Burgundii, czyli w miejscu, które dyktowało modę późnego średniowiecza, że zaczęto używać tych elementów z cywilnego ubrania do zbroi. Oczywiście tutaj wykonane ze stali, tam wykonane ze skóry. Proszę zwrócić uwagę na hełm, który mamy do kompletu tego uzbrojenia. Jest to salada, również z podbródkiem. Pełen kołnierz hiszpański chroni dół, podgardle, fragment obojczyków, całą dolną szczękę, natomiast dzwon hełmu i zasłona chronią twarzoczaszkę i całe sklepienie głowy, tak aby rycerz, który walczy w tego typu uzbrojeniu, był faktycznie bezpieczny. Podniesienie zasłony oczywiście jest możliwe, natomiast raczej nie wykonywano tego w walce, w szczególności na kopie, kiedy kruszone kopie trzaskały, leciały drzazgi, między innymi mogły trafić do oka, chociażby w wielu zmaganiach turniejowych źródła opisują, iż tego typu kontuzje jak drzazga w oko właśnie po strzaskaniu kopii trafiały się często. To też niewielkie wizury w hełmie ograniczały możliwość, aby drzazga uderzyła w oko. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają tutaj kopijnicy renesansowi, czyli mamy tych rycerzy najbardziej modnych, w najbardziej nowoczesnym uzbrojeniu. Właśnie rycerze przebrnęli przez rzekę, wychodzą na drugi brzeg. Tutaj para rycerzy uzbrojona od stóp do głów w pełne zbroje renesansowe z hełmami typu przyłbica. Drugi z rycerzy jeszcze hełmu nie założył. Cały czas jesteśmy jeszcze przed bitwą. Obraz Bitwa pod Orszą pokazuje nam tę bitwę symultanicznie. Pokazuje nam fragment przemarszu wojsk, przeprawę przez Dniepr, następnie uszykowanie się do bitwy i samo starcie.
Teraz jesteśmy tutaj, ten fragment przedstawia nam rycerzy, którzy właśnie przebyli Dniepr, przygotowują się do walki. Proszę zwrócić uwagę na uzbrojenie rycerzy. Pełne zbroje renesansowe, w szczególności charakterystycznymi elementami, które się zmieniają w stosunku do gotyku, jest wyrzucenie tych szczupłych linii. Pojawiają się zaokrąglenia. Proszę zwrócić uwagę na buty. Osłona stóp płytowa nie ma już tego wydłużenia, tego czuba gotyckiego. Buty są zaokrąglone, dlatego mówiono na nie na przykład niedźwiedzie łapy albo krowie pyski, ponieważ swoim kształtem właśnie przypominały albo łapę niedźwiedzia, albo krowi pysk, były kwadratowe, były bardzo szerokie, dzięki czemu wygodne i dzięki czemu były też bardzo użytkowe, jeżeli chodzi o konstrukcję strzemion. Łatwo było tym butem się zaprzeć w strzemieniu, co pozwalało na lepsze zadanie ciosu bądź lepszą kontrolę sylwetki przy walce kopią. Znowu mamy tutaj zbroję renesansową, która pochodzi ze zbiorów Kunsthistorisches Museum. Jest to zbroja maksymiliańska Otta Henricha von der Pfalz, wykonana w Augsburgu w 1516 roku, również przypisywana Lorenzowi Helmschmidtowi. Zbroja, która ma pełne maksymiliańskie zdobienia na wszystkich elementach, od hełmu przez napierśnik, po nabiodrki i nagolennice, także na ramienniki, naręczaki i rękawice są kanelowane wzdłużnie, tak aby ta zbroja uzyskała pełny charakter maksymiliański na całej swojej powierzchni. Tak jak Państwu powiedziałem, te zbroje były niesamowicie modne w pierwszej ćwierci XVI wieku. Ta moda przetrwała do lat 30. wieku XVI, natomiast oczywiście im później, tym bardziej te zbroje są rozbudowane. Jak Państwo widzicie na fragmencie obrazu Bitwa pod Orszą, zbroja rycerska tutaj jest bardzo dopasowana do ciała. Nie ma żadnych asymetrycznych elementów, które pojawiały się w zbrojach późniejszych. Tak też mamy tutaj przykłady kolejne tego typu uzbrojenia z wczesnego wieku XVI, kolejne zbroje maksymiliańskie, kanelowane wzdłużnie i proszę zwrócić uwagę, jak na przestrzeni kilku lat te zbroje się zmieniały. Oczywiście wszystko zależało od tego, kto zamawiał, ile mógł przeznaczyć pieniędzy na taką zbroję. Rycerz, nawet bogaty, wiadomo, że ustępował możliwościami finansowymi członkowi rodziny cesarskiej, królewskiej czy książęcej. Stąd te zbroje rycerskie, mimo iż wspaniałe, zawsze odbiegały jakościowo od zbroi cesarskich, zbroi królewskich. I mamy prostszą zbroję z 1505 roku wykonaną w Norymberdze, która zdobi zbiory Kunsthistorisches Museum, w pełni zbroję maksymiliańską, płytową, która chroni rycerza od stóp aż do głów, i z drugiej strony zbroję maksymiliańską Fryderyka II Hohenzollerna z tego samego okresu, być może jedynie 5 lat późniejszą, również z Kunsthistorisches Museum. Proszę zwrócić uwagę na jakość wykonania. Pierwsza zbroja może się wydawać lekko niestaranna, może się wydawać lekko nieproporcjonalna w kształcie. Jest to typowo zbroja bojowa, w takich zbrojach rycerze pod Orszą walczyli. Natomiast druga zbroja, przepiękna, bardzo proporcjonalna. Każdy element zbroi zdobiony złotem, każde kanelowanie podzielone złotą dekoracją. Mamy do czynienia z dwoma różnymi wyrobami zbroi rycerskiej, typowo użytkowej, która będzie na polu bitwy, i zbroi dla bardzo bogatego człowieka, dla człowieka rodziny książęcej, która nie zawsze musiała brać udział w starciach wojennych, ale trzeba wziąć pod uwagę, że zbroja również stanowiła ubiór paradny, który był przywdziewany na różnego rodzaju okazje. Tą modę zapoczątkowali również książęta Burgundii, stąd zbroje wykonane na tego typu potrzeby faktycznie lśniły od złota, skrzyły się od dekoracji i bardzo często były lżejsze i cieńsze. Wcale nie miały służyć do tego, aby rycerz chronił się za blachą takiej zbroi na polu walki, a jedynie żeby pięknie wyglądał przy odpowiednich okazjach, koronacjach, ślubach, przemarszach, triumfach. Do tego służyły tak pięknie wykonane zbroje paradne. I mamy oczywiście uzbrojenie konia. Koń jako największy przyjaciel rycerza na polu bitwy niejednokrotnie, jak mówił Andrzej Kmicic, wynosił go z największych ukropów.
W tym wypadku jest to prawda. Tak jak Państwu mówiłem, szkolony koń to prawdziwy wojownik, którego dosiada rycerz. Koń, który nie boi się warunków bitewnych. Koń, który walczy razem ze swoim panem. Koń, który w razie czego będzie tego pana osłaniał własnym ciałem, jeżeli rycerz spadnie z konia i zostanie ranny. Konie szkolono od źrebaka. Proces szkolenia trwał kilka lat. Wspaniały podręcznik Hippika Dorochostajskiego opowiada dokładnie o tym, jak wyglądało szkolenie od źrebaka do rumaka bojowego. Szalenie Państwu polecam, szczególnie, że źródło to jest aktualnie wydane drukiem, można sobie spokojnie do niego zajrzeć. Również jest publikowane w internecie i opowiada, jakie szkolenie przechodził każdy koń, ile to trwało, z jakimi trudnościami musiał się zmagać, zanim został koniem bojowym. Ladry, proszę Państwa, również tutaj grają niesamowicie ważną rolę, ponieważ stanowią osłonę rumaka, ale również osłonę jeźdźca. Rycerz schowany za łękiem siodła chroni łękiem przednim swoje podbrzusze, ponieważ łęk okuty jest stalą. Następnie kolejnym elementem, który go chroni, jest głowa konia. Nagłówek koński nagłówek płytowy wykonany również ze stali doskonale chroni konia i niejednokrotnie można spotkać w muzeach nagłówki, które są podźgane bronią, postrzelane, mają wgłębienia od kul i tak naprawdę uchroniły i konia, i jeźdźca przed katastrofą na polu walki. Jeżeli chodzi o uzbrojenie płytowe, trzeba wspomnieć, że w XVI wieku to uzbrojenie przeszło bardzo dużą ewolucję. Tak jak Państwo widzieli, cofnę się na chwilkę do slajdu ze zbrojami, zbroję zwykłą, rycerską i zbroję wykonaną dla przedstawiciela rodu Hohenzollernów, tak samo ladrowanie było prostsze, rycerskie, które nie miało specjalnych zdobień, jak i ladrowanie, które było wykonywane dla bardzo bogatych ludzi, dla osób z dworu cesarskiego i już tutaj mamy chociażby nagłówek, który oprócz dekoracji w stylu maksymiliańskim, czyli tych kanelunków, ma dekorowania w postaci motywów sznurowych, ale także trawień kwasem. Jest to nagłówek, który może służyć zarówno do zmagań turniejowych, jak i zmagań bitewnych, ale oczywiście także do parad, które wymagały od swoich uczestników, aby konie i zbroje pokazywane na tych paradach były najwyższej klasy. Jeżeli chodzi o uzbrojenie zaczepne, które występuje u rycerzy na obrazie Bitwa pod Orszą, to oczywiście kopia, ale także miecz. Osobistą bronią rycerza, symbolem statusu był miecz, broń, która od początku powstania stanu rycerskiego charakteryzowała go i była jego wizytówką. Tutaj mamy miecz długi, tak zwany miecz półtoraręczny o rękojeści, gdzie mieści się 1,5 dłoń, jeżeli byśmy chcieli wzmocnić uderzenie bądź zasłonę, bardzo charakterystyczny dla początków wieku XVI. Takie miecze pojawiają się, bardzo podobne, pojawiało się na obrazie Bitwa pod Orszą i oczywiście rycerstwo z tamtych czasów używało takich mieczy. O ile w średniowieczu miecze, szczególnie na początku XV wieku w epoce grunwaldzkiej, służyły zarówno do pchnięcia, jak i do cięcia. Im bardziej idziemy w głąb wieku XV, im bardziej idziemy w stronę epoki nowożytnej, tym miecz coraz bardziej służy do pchnięcia. Blachy zbroi płytowej są ciężkie do przecięcia, do przełamania. Tak naprawdę siła uderzenia mogła je zgiąć i kończynę pod blachą złamać, ale nie przeciąć zbroję. Dlatego zaczęto stosować miecze o coraz węższych głowniach, które służyły do przebijania, do pchnięcia. Można było znaleźć luki w zbroi, można było też uderzyć z taką siłą, aby blachę zbroi sforsować. Oczywiście rycerz pod zbroją płytową ma jeszcze kolczugę, ma przeszywanicę, do której się wiąże elementy zbroi. Dlatego sam miecz nie wystarczył, żeby zrobić odpowiednią krzywdę, żeby sforsować wszystkie warstwy uzbrojenia ochronnego rycerza. Dlatego też stanowił zawsze, można powiedzieć, uzbrojenie drugiego rzutu. Na początku rycerstwo, tak jak Państwo widzieliście na pierwszym slajdzie, który przedstawiał chorągiew w szyku,
uderzało kopiami. Wszyscy tutaj mają kopie w rękach zakończone proporczykami. Pośrodku oddziału znajduje się chorągiew, czyli miejsce, przedmiot, wokół którego grupowali się rycerze, była nie tylko znakiem rozpoznawczym i takim symbolem, o który walczono w trakcie bitwy. Do tego też byli wyznaczani rycerze przedchorągiewni, najwaleczniejsi, najbardziej mężni, którzy mieli tej chorągwi jako symbolu oddziału bronić, ale ta chorągiew też dawała na polu bitwy orientację. W zgiełku bitewnym bardzo ciężko było odnaleźć się, a chorągiew zawsze górowała nad oddziałem, można było zobaczyć, gdzie się znajduje. Nie zawsze chorąży brał bezpośredni udział w walce, gdyż właśnie jego zadaniem było to, aby tym rycerzom pomóc zorientować się na polu walki. Rycerze mają, nawet na tych tutaj mniejszych obrazkach, jak Państwo widzicie, wszyscy mają kopie w rękach. Szczególnie widoczne są one tutaj, kopia z proporczykiem, która była bronią pierwszego kontaktu. Po strzaskaniu kopii rycerze właśnie sięgali po miecze, które służyły do dalszej części walki. Kopia służyła do szarży. Miecz, kiedy szarża wytraciła swój impet, kopie zostały złamane. Rycerze walczyli już powiedzmy w klinczu, czyli nie szarżowali, konie się zatrzymały i trzeba było rozstrzygnąć starcie w walce wręcz. Sięgano po miecze, buzdygany, nadziaki, różnego rodzaju broń osobistą. Natomiast tak czy siak, mimo iż jesteśmy już poza epoką średniowiecza, miecz przez cały wiek XVI będzie dalej stanowił symbol rycerza. Jak już Państwu mówiłem, miecz zwęża swoją głownię, staje się mieczem do pchnięć. Tu mamy koncerz. Był to rodzaj miecza, który służył tylko i wyłącznie do dawania pchnięć. Nie służył do uderzeń. Jego głownia była często graniasta, tak żeby łatwo przebić zbroję. Stanowiła po prostu szpikulec, który miał sforsować blachę zbroi płytowej. Pchnięcie koncerzem w blachę zbroi mogło zakończyć się śmiertelnie, ponieważ koncerz, jak Państwo widzicie, miał kształt igły. Ta igła miała przebić zbroję, miała przebić kolczugę, przebić przeszywanicę i dobrać się do ciała rycerza, który starał się za wszelką cenę tymi warstwami ochronić. Oczywiście koncerz też był używany z konia, kiedy rycerz tracił kopię po strzaskaniu i trzeba było wykonać kolejny atak. Zanim wyjmował miecz, mógł mieć koncerz, który wyjął jako pierwszą broń po strzaskaniu kopii. Używał jej w opuszczonym ręku, w szczególności do walki przeciwko pieszym. Ale jeżeli nie było starcia z pieszym przeciwnikiem, a przeciwnik siedział na koniu, również koncerze były używane do pchnięcia, pchano z nad głowy konia. Z reguły taki koncerz po pchnięciu, jeżeli sforsował blachy i utkwił w ciele, był ciężki do wyjęcia. Bardzo często te koncerze zostawiano w zabitych przeciwnikach. Na obrazie Bitwa pod Orszą rycerze nie dysponują tarczami. Jednak jeszcze na początku XVI wieku, a nawet do lat 30. wieku XVI, rycerstwo zgodnie z tym, co mówią źródła pisane, między innymi popisy wojsk, dysponują tarczami. Tarcza rycerza na początku XVI wieku to tak zwana pawężka konna, czyli miniatura pawęży. Tarcza, która chroniła rycerza, była zrobiona z drewna, z deseczek, które były łączone ze sobą specjalnym klejem, odpowiednio profilowane, następnie pokrywane warstwą kleju, warstwą utwardzacza, pokrywane skórą bądź płótnem i następnie kładziona była malatura. W tym wypadku mamy tutaj pawężkę z herbem miasta Szongau z początku XVI wieku i rycerstwo pod Orszą takich tarcz używało. Nie wszyscy rycerze byli uzbrojeni w zbroje asymetryczne, których lewa strona była dużo bardziej rozbudowana, były to zbroje o charakterze włoskim, natomiast niemieckie zbroje posiadały dużo większą symetrię. Włoskie zbroje rzadziej gościły na ziemiach polskich, ponieważ naturalnie recepcja odbywała się z krajów niemieckich, które były znacznie bliżej, chociażby z Czech, chociażby ze Śląska, no i oczywiście z terenów cesarstwa, które było, można powiedzieć, jednym z największych centrów produkcyjnych uzbrojenia ochronnego i uzbrojenia zaczepnego w Europie. To też pawężki tego typu znajdowałyby się w rękach rycerzy zaciężnych. Oczywiście miałyby one herby polskie, nie tak jak tutaj herb niemieckiego miasta.
I najważniejsza broń rycerza, bez której na pole bitwy by nie ruszał, a nawet musiał mieć tych egzemplarzy tej broni ileś, to kopie. Tutaj niestety mamy tylko i wyłącznie kopie turniejowe. Bardzo ciężko w zbiorach muzealnych aktualnie jest znaleźć kopie bojowe bądź ich fragmenty, ponieważ była to broń, która niesamowicie się niszczyła. Rzadko te kopie były w stanie przetrwać bitwę. Rycerz jadąc na wyprawę zabierał ze sobą tych kopii od kilku do kilkunastu, w zależności od tego, jak był majętny, jak dobrze był przygotowany logistycznie do tego typu wyprawy. Tutaj Państwo na zdjęciach macie komplet kopii turniejowych i jak Państwo widzicie, mamy dwa różne groty. Ten rozczapiżony, tak zwany grot koronowy, oczywiście miał być grotem, który nie robi krzywdy. Miał być grotem w formie sportowej, do gonitw rycerskich różnego rodzaju, tak żeby rycerz trafiony w zbroję kopią nie uległ mocnej kontuzji. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że pęd konia, nawet w turnieju, masa jeźdźca, masa konia i stalowy grot o koronowym rozwidleniu, gdyby uderzył nieszczęśliwie, również mógłby spowodować zgon. Natomiast znacznie mniej powodował on uszkodzeń ciała chronionego przez zbroję niż grot, który mamy powyżej. Grot do tak zwanej gonitwy na ostro. Niektórzy rycerze, podkreślając swoje męstwo, swoją odwagę, decydowali się do starć turniejowych kopią, która przypominała kopię bojową. Oczywiście robiono to bardzo rzadko, ale były to gonitwy, które najchętniej oglądano, ponieważ były obciążone największym ryzykiem. Bardzo często zdarzało się, że po takich gonitwach rycerze wychodzili bardzo ranni, a niejednokrotnie zdarzało się, że jeden z nich w takiej gonitwie nawet turniejowej, sportowej ginął ze względu na sposób uzbrojenia, który używano. Jak Państwo widzicie, kopie proste turniejowe raczej nie były dekorowane. Natomiast przy odpowiedniego rodzaju turniejach na dworze cesarskim i kiedy brali w tych turniejach udział bardzo zamożni rycerze, kopie mogły być malowane. Tak jak kopie husarskie, które znamy, były dekorowane malaturą czerwoną i złotymi piórami, tak kopie turniejowe również starano się dekorować w barwy heraldyczne bądź w różnego rodzaju wzory, które miały podkreślić, że malatura to również dodatkowe środki zainwestowane w to uzbrojenie. Rycerz na polu walki czy w turnieju chciał się oczywiście pokazać z jak najlepszej strony. Można powiedzieć, wsiadając na swojego bojowego rumaka osłoniętego ladrami, zakładając swoją wspaniałą, kopijniczą zbroję o charakterze maksymiliańskim, czuł się jak dzisiejsza osoba, która wsiada do Mercedesa AMG o bardzo mocnym silniku biturbo V12 i jedzie ulicami miasta. Tak samo rycerz chciał się pokazać wtedy w swoim rynsztunku. Odejdźmy teraz, Szanowni Państwo, od sił koronnych, które opisywaliśmy i ich uzbrojenia i skupmy się na oddziałach litewskich i na husarii. Duży oddział husarii oraz jazdy ziemskiej prowadził na polu bitwy pod Orszą Jerzy Herkules Radziwiłł i tu mamy właśnie husarię w akcji, w szarży. Tak jak Państwu mówiłem, husaria jazda lekka, która dotarła na nasze ziemię i z Bałkanów, i za pośrednictwem węgierskim. O ile bałkańscy jeźdźcy określani słowem gusar, czyli rozbójnik, służyli bez uzbrojenia ochronnego, jedynym ich uzbrojeniem ochronnym była tarcza, natomiast nie używali kolczuk, nie używali zbroi płytowych, o tyle węgierska husaria zaczęła używać kolczuk jako uzbrojenia ochronnego. Natomiast tarcza stanowiła to uzbrojenie pierwsze, jako uzbrojenie zaczepne lekka kopia husarska, znacznie lżejsza od rycerskiej, także krótsza. O ile kopie rycerskie sięgały do 5 metrów, nawet czasami powyżej, to kopie husarskie około 4–3,5 metra. Husaria była znacznie zwrotniejszą jazdą na lżejszych koniach, bez uzbrojenia ochronnego bądź w postaci uzbrojenia typu kolczuga i tarcza. Mamy tutaj do czynienia z husarią o charakterystyce węgierskiej. Husarze zakładają na głowy wysokie, czarne, filcowe cylindry, które miały stanowić osłonę przed szablą. Posiadają oczywiście tekstylne kaftany pikowane, które również chronią ich przed ciosami broni białej, nie chronią przed przebiciem. Tego typu uzbrojenie ochronne nie chroniło przed uderzeniem kopią, nie chroniło przed strzałą z łuku, nie chroniło przed pchnięciem bronią białą. Ale dzięki
tego typu uzbrojeniu husaria zaczyna wkraczać na rynek wojsk zaciężnych w Królestwie Polskich Jagiellonów. Tak jak Państwu mówiłem, pierwsze zaciągi to 1501 rok, kiedy Leonard Racz w swoim oddziale ma jeźdźców służących po husarsku. Pojawiało się w dokumentach określenia husarz. I właśnie chodzi o lekko zbrojnego jeźdźca, którego Państwo widzicie na fragmencie obrazu Bitwa pod Orszą. Pokażę Państwu tego jeźdźca bliżej. Tutaj husarze, którzy przeprawili się właśnie przez rzekę na lekkich koniach. Husarz ma tarczę asymetryczną, lekką kopię oraz szablę. Tak jak Państwu powiedziałem, husaria dotarła do nas z Bałkanów i z Węgier, z terytoriów, które przez większość wieku XV musiały się zmagać z Turkami. Stąd husarze w XVI wieku, a nawet w XV wieku husarze bałkańscy i węgierscy nie używali mieczy. Szabla dotarła do Europy z Turcji i pojawiła się ona na Węgrzech i na Bałkanach. Bardzo chętnie była używana przez lżejszych jeźdźców, ponieważ była bronią niesamowicie manewrową, służącą do technicznego fechtunku, ale proszę wyobrazić sobie, że nie była to taka szabla totalnie husarska, jaką Wołodyjowski posługiwał się w potopie, była to szabla dużo cięższa. Mimo iż mówimy cały czas o szabli z pochodzenia tureckiej, później węgierskiej, to mamy szablę, która waży ponad kilogram, jest szablą ciężką, służącą do cięcia, ale jednak szablą służącą do walki z konia. Długie ostrze o niezbyt dużej krzywiźnie, które przypomina ciężarem bardziej miecz niż klasyczną szablę z XVII wieku. Na tym slajdzie Państwo widzicie właśnie, jak husarze używają swoich tarcz. Oczywiście szable są z boku tutaj, jak widzicie Państwo, szable właśnie typowo tureckie, otwarte rękojeści, dość długie jelce, charakterystyczne wygięcie, typowo tureckie i typowo węgierskie, ponieważ Węgrzy przez cały wiek XVI takich szabel używali. Jak Państwo widzicie, używała ich husaria zaciężna, która była zarówno na żołdzie koronnym, jak i na żołdzie litewskim. To też szabla tego typu, można powiedzieć, stała się elementem recepcji uzbrojenia do jazdy lekkiej, jazdy husarskiej. Tarcze husarskie, tak samo jak pawężki rycerskie, wykonane z drewna, pokryte klejem, utwardzaczem, pokryte płótnem i skórą i dekorowane malaturą. Jedną z najczęściej używanych malatur właśnie były biało-czerwone pasy, typowo pasy habsburskie. To tarcza, która zrobiona na wzór husarski znajduje się w zbiorach Landeszeckhaus Graz. Za chwilkę Państwu ją pokażę z bliska. Jak Państwo widzicie, nosi ona ślady walki. Tarcza z pierwszej połowy XVI wieku z takim specjalnym wgłębieniem. Jeżeli cofniemy slajd, zwrócicie Państwo uwagę, że część z husarzy, szczególnie ten tutaj, opiera kopię o tarczę. Tarcza, tak jak w XV wieku potrafiły mieć wycięcia właśnie pod kopię, służyła jako podpora dla ciężkiej kopii. Kopia rycerska mogła ważyć nawet 10 kg. Kopia husarska była prawdopodobnie o połowę lżejsza, jednak dalej był to solidny ciężar, który warto było wesprzeć o tarczę w trakcie ataku, a dodatkowo to podparcie służyło precyzji. Ręka, która się nie męczyła, precyzyjnie zadawała cios kopią. Husarz dodatkowo był zasłonięty w takiej zwartej, zamkniętej pozycji. Tarcze husarskie posiadały różne kształty. Ten najbardziej charakterystyczny właśnie dla obrazu Bitwa pod Orszą, ale tarcze te również wywodzą się z uzbrojenia tureckiego. Tarcze, których używali tureccy jeźdźcy, nazywane były tarczami rumelijskimi o kształcie asymetrycznym. Czemu taki kształt? Tarcza wisiała z lewej strony jeźdźca, po lewej stronie jeździec ją wieszał. To też jej asymetryczny kształt powodował, że przerzucona na bok chroniła w całości lewą stronę i plecy, szczególnie podczas odwrotu. W prawej ręce
Jeździec miał kopię, więc ta prawa strona nie musiała być tak zasłonięta głęboko, stąd prawy rand tarczy niższy, po to, żeby tą kopią można było operować, celować i uderzać. Lewy rand do osłony jeźdźca, która jest bierna w ataku kopią, specjalnie wydłużony po to, żeby zasłonić jeźdźca aż po głowę. Jak Państwo widzicie, tarcze husarskie z drugiej połowy XVI wieku o bardzo podobnych kształtach, o różnych barwach, ale również o bardzo podobnych malaturach, jeżeli chodzi o symbol. Chodzi tutaj o ptasie skrzydło z nogą. Ten herb pojawił się zarówno na Węgrzech, jak i w koronie i na Litwie, herb kopacz, który bardzo chętnie właśnie był elementem dekoracji tarcz. Nie za każdym razem trzeba brać oczywiście ten motyw heraldyczny pod uwagę jako herb danej osoby. Bardzo często trzeba brać to pod uwagę jako po prostu motyw zdobniczy tarczy. Tak jak Państwu powiedziałem, osłoną, uzbrojeniem ochronnym poza tarczą, szczególnie w przypadku husarii węgierskiej, była kolczuga. Uzbrojenie kolcze zrobione z 1000 kółek zaplatanych ze sobą, każde kółko nitowane. Na tym slajdzie mamy norymberską kolczugę, która znajduje się w Kunsthistorisches Muzeum o długim rękawie z końca XV wieku. Jak najbardziej mogła być używana właśnie taka kolczuga przez husarzy zarówno węgierskich, jak i polskich. Zbliżenie kolczugi również. Tutaj jest takie specjalne kółko zrobione z brązu, które pokazuje herb Norymbergi, czyli mamy kolczugę homologowaną przez miasto Norymbergę. Wyrób zatwierdzony mógł iść do użycia tak naprawdę. Bardzo często właśnie warsztaty płatnerskie czy warsztaty pancernicze, ponieważ kolczuga nazywana była pancerzem, po polsku, po niemiecku panca, były znakowane, że wychodziły z konkretnego warsztatu i otrzymywały herb miejski jako homologację oraz bardzo często dodatkowy gmerk bądź punce warsztatu jako wizytówkę, skąd taka kolczuga wyszła. I uzbrojenie zaczepne, szabla węgierska z drugiej połowy XVI wieku. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo podobna do tych szabel, które używają husarze na obrazie Bitwa pod Orszą. Niezbyt krzywa głownia, długa, o mocnym piórze. Pióro to ten fragment szabli z tej strony na końcu, który jest obosieczny, pozwala na zadanie cięcia drugą krawędzią broni. Szable, które do złudzenia przypominają broń turecką i dla porównania właśnie z tego samego okresu szabla turecka o niemalże identycznej konstrukcji z bardzo zdobioną pochwą i jak cofniemy się o parę slajdów, pokażę Państwu również, jak bardzo zdobione były pochwy tych szabel husarskich. Proszę zwrócić uwagę, husarze posiadają szable tutaj w pochwach, które mają dość duże zdobienia, właśnie w postaci okuć, oczywiście na wzór turecki. I proszę Państwa, przejdźmy do piechoty zaciężnej. W XVI wieku piechota zaczyna grać pierwsze skrzypce na polach bitew. Już w konflikcie nazywanym wojnami włoskimi piechota okazała się główną siłą rozstrzygającą bitwy. Tak samo w bitwie pod Orszą piechota zaciężna wzięła swoje laury, ponieważ między innymi dzięki piechocie zaciężnej, która wyposażona w broń drzewcową i w broń palną oraz artylerii, ta bitwa została wygrana. Piechota tutaj uzbrojona, jak Państwo widzicie, w pawęże, czyli duże tarcze, które służyły piechurom za zasłonę, stanowiły też bardzo często pierwszą zasłonę szyku, w którym piechota się ustawiała, broń drzewcowa w postaci halabard, w postaci glewi, w postaci sulic, w postaci pik, w postaci korsek, w postaci runek. Tej broni drzewcowej było bardzo dużo w XVI wieku na wyposażeniu piechoty, dzięki czemu tworzyła ona najeżony niczym jeż czworobok, który mógł się doskonale bronić. Uzbrojeniem ochronnym piechoty poza pawężem oczywiście były zbroje płytowe, jak Państwo widzicie. Mamy tu hełmy typu salada, mamy hełmy typu przyłbice. Tak samo jak w zbrojach rycerskich, oczywiście piechur za swoje usługi zaciężne otrzymywał mniejszy żołd niż rycerz, stąd jego uzbrojenie mogło być nieco gorsze jakościowo, ale jeżeli chodzi o formę i typologię, mamy do czynienia z identycznym uzbrojeniem jak w przypadku jeźdźca. Jedyne co, piechur bardzo często rezygnuje z osłony nóg,
nóg, ponieważ ma się sprawnie poruszać na polu walki. Jeździec porusza się konno i te nogi zza konia wystają. Piechur z reguły rezygnuje z osłony nóg albo redukuje ją przynajmniej o osłonę łydek i osłonę stopy. Jak Państwo widzicie, dowódca piechoty tego oddziału, tej roty pieszej, jest bez hełmu, ma on wydawać polecenia, ma on wydawać rozkazy, pokazuje swoim żołnierzom, że teraz będą przedzierać się przez rzekę Brodem albo będą przechodzić przez most. Piechota oczywiście jeszcze ustawiona w szyku marszowym i tutaj Państwu zaprezentuję właśnie ze zbiorów Muzeum w Gracu między innymi szereg halabard, broni drzewcowej, która służyła zarówno do kłucia, jak i uderzania i rąbania. Taka broń osadzona na bardzo długim drzewcu zadawała śmiertelne rany zarówno temu, który był na koniu, jak i temu, który był na piechotę. Drzewce halabard sięgały ponad 2,5 metra, plus żeleźce. Taka halabarda miała około 3 metrów, 3 z kawałkiem długości. Mogła stanowić duże zagrożenie dla jeźdźca, również wyposażonego w kopie. Oczywiście piechota posługiwała się także pikami, w szczególności niemieccy landsknechci. Na wzór niemieckich landsknechtów również polska piechota używała takich pik. Piki miały do 5 metrów długości. Były równe długości kopii rycerskiej. Stąd szarżujący rycerz nie był w stanie przedrzeć się przez ileś rzędów głęboko ustawionej w kolumnie piechoty, która posługiwała się tego typu bronią, bo na jednego rycerza przypadało wówczas 5-6 pik piechurów. I włoska broń drzewcowa typu runka, korseka i spisa firulska, bardzo chętnie używane również w XVI wieku, nie tylko na polach bitew, ale również jako broń gwardyjska, jako broń gwardii pałacowej. Tutaj chciałbym przybliżyć Państwu rozwój broni drzewcowej w XVI wieku. Jest to prosty schemat, który prezentuje rozwój żeleźców halabard, glewi, runek, korsek, gizarm i wszelakiego rodzaju broni drzewcowej, zarówno tej używanej na polu walki, jak i tej używanej właśnie w pałacach, chociażby szpontony, partyzany, korseki. Te były bardzo chętnie używane przez gwardię pałacową i przez oficerów, szczególnie szpontony, mówi się szponton oficerski. Również mamy tutaj młoty lucerneńskie, młoty bojowe, które służyły rycerzom od XV wieku po wiek XVI, zarówno jako uzbrojenie bitewne i uzbrojenie turniejowe. I oczywiście pawęż piechoty, podobna kształtem do pawęży rycerskiej, jednak znacznie większych rozmiarów. Strzelec w postaci kusznika czy strzelca z broni palnej musiał móc schować się w całości, ładując broń za taką pawężą, stąd te pawęże miały po 1,20 m, 1,30 m długości. Kucający strzelec był w stanie bezpiecznie ładować broń, a następnie tą pawężą się chować, celować i strzelać. Pawęż była zrobiona identycznie z desek, dodatkowo klejona, dodatkowo utwardzana. Oczywiście na koniec malatura, która miała za zadanie z narzędzia walki stworzyć również dzieło sztuki. I proszę Państwa, piechota, która strzela i artyleria. Jak Państwo zwrócicie uwagę, mamy w pierwszym szeregu piechurów ciężko uzbrojonych, dysponujących właśnie bronią drzewcową, którzy stanowią osłonę dla strzelców. Piechurzy w pełnym rynsztunku płytowym, w hełmach typu salady, w hełmach typu przyłbice chronią swoim uzbrojeniem strzelców, którzy tutaj celują ponad głowami oddziału z różnic, być może wczesnych arkebuzów, a jednocześnie jeszcze na pewno używali średniowiecznych hakownic. Broń palna w XVI wieku, szczególnie na początku, jest bardzo wymieszana. Hakownice to jedna z pierwszych broń palnych, która pojawiła się w XV wieku. Była używana podczas oblężeń, również podczas bitew, szczególnie podczas taktyki taboryckiej w walce z wozu. Zahaczano o burtę wozu, strzelano z takiej broni palnej. Niejednokrotnie potrzeba było 2 strzelców, czyli właściwie 2 ludzi do obsługi. Strzelca, który trzymał broń i ładował, oraz człowieka, który odpalał ląd. Przykładał go do panewki broni, następował zapłon w komorze prochowej i wystrzał. Broń była bardzo ciężka. Ciężko było utrzymać ją w jednej ręce, stąd właśnie ten hak, który pozwalał zahaczyć o burtę wozu i zmniejszyć ilość obsługujących do jednego. Zahaczona broń nie musiała być trzymana w 2 rękach, można było ją trzymać w jednej ręce i osobiście odpalić ładunek prochowy.
Natomiast kolejnym wynalazkiem broni palnej była rusznica, bardzo często nazywana rusznicą landsknechtowską. Broń palna miała ewoluować tak, żeby bez problemu obsługiwał jeden człowiek. No i pojawia się nam mechanizm spustowy oraz mechanizm zamka, który pozwala, aby strzelec strzelał faktycznie sam, bez pomocy, bez zahaczania broni o burtę, strzelał na polu bitwy, będąc pieszo zachowany za pawężą bądź w szyku bojowym. Mamy tutaj rusznicę z Hiszpanii z pierwszej połowy XVI wieku, rusznica z zamkiem lądowym i mechanizmem spustowym. Metalowa wajcha stanowi spust. Broni naciśnięta powoduje to, iż kurek z lądem opada na panewkę, następuje zapalenie ładunku prochowego i wystrzał. Jak Państwo widzicie, broń zdecydowanie zbliżona kształtem do karabinu już dzisiejszego, posiada kolbę, wyraźne, wygodne łoże, za które można broń przytrzymać oraz lufę. Już taką broń można przycisnąć do obojczyka i strzelać nie tylko spod pachy, jak strzelano z broni wcześniejszej. I tutaj dość duża kolekcja broni palnej z Landeshaus Zechhaus Graz, która właśnie przedstawiona jest na obrazie Bitwa pod Orszą. Proszę zwrócić uwagę właśnie na rusznice, które posiadają zamki lądowe. Bardzo szczupła broń, jeżeli chodzi o konstrukcję, delikatna, ale o dość solidnym kalibrze, ponieważ trzeba zwrócić uwagę, że tego typu broń posiadała kaliber nawet powyżej 20 mm. Jej skuteczność na bliską odległość była dość duża. Salwa z broni palnej wystrzelona przez całą rotę mogła powstrzymać szarżę chorągwi rycerskiej. I w przybliżeniu chciałbym pokazać Państwu, jak działał zamek lądowy. W szczękach kurka umieszczano rozżarzony ląd. Poprzez naciśnięcie dźwigni mechanizm zwalniał kurek, który opadał na panewkę prochową. Ląd częścią żarzącą się uderzał w rozsypany na panewce proch, dochodziło do zapału, przez otwór zapałowy lufy dochodziło do podpalenia ładunku prochowego, który znajdował się w komorze prochowej lufy i oczywiście do wybuchu i wystrzału. Ale oprócz ręcznej broni palnej mamy także artylerię, która odegrała olbrzymią rolę w bitwie pod Orszą. Zarówno piechota, jak i artyleria w bitwie pod Orszą była ukryta w zaroślach. Siły moskiewskie nie widziały dokładnie pozycji polskiej artylerii i polskiej piechoty i jeden z ataków moskiewskiej jazdy załamał się po salwie artyleryjskiej i po salwie właśnie oddanej przez roty piesze. Jak Państwo tutaj widzicie, mamy działo, które przeprawia się przez most pontonowy. To działo jeszcze w konstrukcji średniowieczne i pochodzące mniej więcej z lat 1480-90, które ciągnięte jest na lawecie po to, żeby ułatwić ustawianie go na polu walki. W średniowieczu bardzo często lufy działowe ustawiano tylko i wyłącznie na kozłach. Nie były one toczone na kołach, przez co ustawiano je w jednej pozycji i praktycznie przeniesienie tych luf w trakcie bitwy było niemożliwe, a przynajmniej bardzo, bardzo pracochłonne i długotrwałe. Natomiast w XVI wieku i już pod koniec wieku XV zaczęto lufy obsadzać na łożach, które były ciągane na lawetach, na kołach, po to, żeby mogły zmieniać pozycję i były wygodniejsze w transporcie. Tego typu działo z XV wieku znajduje się również na drzeworycie Albrechta Dürera. Proszę zwrócić uwagę, właśnie drzeworyt z 1518 roku nosi nazwę działo identyczne w konstrukcji, które mogło funkcjonować jako działo polowe, czyli o niezbyt dużym kalibrze, takie, które może być przeciągnięte przez 2 do 4 koni, dzięki czemu szybkość manewrowania tym działem jest znacznie większa niż działem oblężniczym, gdzie zaprzęgi konne miały od kilkunastu do ponad 20 koni. I kolejne przedstawienie artylerii. Jak Państwo widzicie, piechota tutaj osłania również działa. Mamy tutaj wyraźnie lufy działowe ustawione w stronę atakujących wojsk moskiewskich. Tutaj ciężko jest stwierdzić dokładnie, jaki mamy model dział, czy są to falkonety, czy są to szarfmece. Na pewno mamy do czynienia z działami polowymi, które nie miały aż tak wysokich kalibrów, były łatwe w manewrowaniu, leżały na łożach drewnianych, były toczone i oczywiście
Nikt nie chciał takich dział stracić podczas bitwy, stąd piechota i zarówno ciężko zbrojna, jak i piechota strzelcza broniła tych dział za wszelką cenę. Działa były oczywiście odpowiednio obsadzone i tak jak Państwu mówiłem, również wybierano specjalne miejsca, żeby te działa mogły zadać jak największe straty przeciwnikowi. W tym wypadku ukryto, jak już mówiłem, w zaroślach razem z piechotą i kiedy jeden z hufów moskiewskich uderzał w stronę sił polskich, został powstrzymany ogniem z broni palnej i z dział. Moskwicini tego typu uzbrojenia na swoim, nie posiadali na swoim wyposażeniu, stąd straty zadawane ze strony polskiej przez broń palną i artylerię były po prostu olbrzymie. I chciałbym Państwu pokazać to działo w całości. Na drzeworycie Hansa Burgmayra mamy tutaj przedstawione tego typu działo polowe w pełnej krasie. Działo, które jest ładowane przez artylerzystę. Proszę zwrócić uwagę, on tam dobija ładunek prochowy, stara się to działo załadować. Obok dział polowych mamy też moździerze. Moździerz to jest ten takie śmieszne urządzenie stromotorowe, które strzela stromem z reguły używane do przestrzeliwania kul przez mury. Działo, które strzelało do góry i pocisk bardzo stromym torem spadał po drugiej stronie. Można powiedzieć, że dużo bardziej działo o charakterystyce oblężniczej niż polowej. I jak Państwo się przyjrzycie, w tle widać działo o kilku lufach, tak zwane organki, działo wielolufowe, które mogło powstrzymywać zarówno ataki jazdy, jak i piechoty, kiedy oddział przeciwnika zbliżał się. Odpaleniem przy jednym odpaleniu strzelało od kilku do kilkunastu luf, w zależności ile takie działo posiadało i było po prostu bardzo groźnym urządzeniem, szczególnie przeciwko oddziałom pieszym, ponieważ wystrzeliwało naraz dużą ilość amunicji. Oczywiście działa polowe, jak Państwo widzicie, strzelały też dość dużymi kulami, które rozrywały się w środku oddziału przeciwnika, bądź po prostu uderzając o powierzchnię ziemi odbijały się i po prostu jak kręgle strącały po kolei żołnierzy i konie. I szanowni Państwo, ciekawostka, jeżeli chodzi o obraz Bitwa pod Orszą, ponieważ zostało tu przedstawione uzbrojenie, które nie miałoby prawa wystąpić na polu bitwy. Uzbrojenie turniejowe. Po angielsku tego typu zbroja nazywana jest tonlet armor, czyli zbroja ze spódnicą, zbroja z kryzą. Jak Państwo widzicie, rycerz trzymający w ręku spisę węgorzową, rodzaj broni drzewcowej, jest osłonięty zbroją, która posiada stalową spódnicę folgową, chroniącą go aż do kolan. Byłaby to zbroja, która na polu bitwy nie miałaby racji bytu. Dlaczego? Ponieważ ani w tej zbroi nie usiadłby na konia, ani w tej zbroi nie mógłby się swobodnie i szybko przemieszczać. Jest to rodzaj zbroi turniejowej do tak zwanej walki pieszej. Bardzo pięknym przykładem tego typu uzbrojenia jest zbroja Henryka VIII, wykonana w Greenwich w królewskich zakładach płatnerskich, które Henryk VIII założył. Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję. Identyczna, pełna przyłbica z zasłoną, asymetryczna zbroja z asymetrycznymi naramiennikami, osłona rąk i kończąca napierśnik u dołu folga rozpoczyna konstrukcję spódnicy. Służyło to po prostu po to, aby rycerz podczas walki pieszej na broń drzewcową czy na miecz nie dostał uderzenia w krocze. To krocze nie w każdej zbroi było dobrze chronione, a tego typu spódnica uniemożliwiała uderzenie, można powiedzieć, nierycerskie, niesportowe, które po prostu mogło przy tego typu zmaganiach wyjść przypadkowo, a dodatkowo stanowiła doskonałą osłonę podbrzusza, doskonałą osłonę górnej części uda i dzięki swojej konstrukcji również pozwalała na jako takie poruszanie się. Podsumowując nasz dzisiejszy wykład, podstawowym źródłem pisanym dla bitwy pod Orszą są oczywiście popisy wojsk, rejestry popisowe, które opisują dokładne uzbrojenie. I oczywiście źródło graficzne, czyli obraz Bitwa pod Orszą, który powstał między 1520 a 1530 rokiem, wykonany przez artystę z grona i z kręgu Lukasa Cranacha. Przedstawia nam ten obraz dokładne uzbrojenie. Jest on tak naprawdę
szczegółowym podręcznikiem, który pokazuje uzbrojenie zarówno rycerskie, bojowe, uzbrojenie turniejowe, jak i uzbrojenie husarskie oraz oczywiście uzbrojenie strony przeciwnej, która walczyła w bitwie pod Orszą. Mamy tutaj też pewnego rodzaju komiks, tak jak Państwu powiedziałem, jest to obraz symultaniczny, który pokazuje przebieg bitwy od momentu przemarszu, przeprawy przez rzekę, uszykowania wojsk zarówno ze strony moskiewskiej, jak i polsko-litewskiej, aż do momentu starcia. I w każdym elemencie tego obrazu, w każdej części możemy zaobserwować detale uzbrojenia ochronnego, detale uzbrojenia zaczepnego, które malarz ujął z dużą dokładnością i z dużym pietyzmem. Dziękuję Państwu serdecznie.